Cześć! Witajcie w naszym kolejnym odcinku. Dziś przedstawimy Wam najdroższą złotą monetę świata. Dlaczego najdroższą złotą, a nie po prostu najdroższą? Czy jest jeszcze droższa moneta? O tym opowiemy na końcu tego nagrania. Zapraszamy! Przenieśmy się do Ameryki lat 30. XX wieku. Al Capone, świetna muzyka jazzowa, swing oraz prohibicja. Wszystko to działo się w czasach wielkiego kryzysu. Stany Zjednoczone urosły do roli znaczącego gracza na arenie międzynarodowej po zakończeniu I wojny światowej. Szybki wzrost gospodarczy ściąga do Ameryki liczne rzesze ludzi z Europy, która wcześniej zmaga się z powojenną odbudową. Dodatkowo nastroje w wielu krajach sprzyjają powstawaniu faszyzmu. Fale imigrantów docierają za Atlantyk, zalewając kraj. W ostatnich latach przybyło do Ameryki kilkanaście milionów osób różnych narodowości w poszukiwaniu pracy i spokoju. Zaznaczmy, że prohibicja została wprowadzona w 1920 roku, aby zapobiegać pijackim przyzwyczajeniom imigranckich robotników, jak to określali jej pomysłodawcy. Lecz teraz gospodarkę dosięga kryzys, jakiego wcześniej kraj nie przeżywał. Zaczyna się od krachu 24 października 1929 roku. Produkcja spada o połowę. Bezrobocie sięga 25%. Wiele osób traci dorobek całego życia. Prohibicja przynosi efekty odwrotne od zamierzonych. Alkohol pije się częściej, jest gorszej jakości, produkowany i pity w gorszych warunkach, ale znacznie droższy. Alkohol można kupić pokątnie w licznych spelunach, a na miejsce likwidowanych bimbrowni powstają kolejne. Ceny nielegalnego alkoholu sprawiają, że wielu dorabia się fortun na handlu nim. Wzorcowym przykładem niech będzie tutaj potomek włoskich imigrantów Al Capone. Prohibicja zostaje zniesiona w 1933 roku powstania bohaterki naszej opowieści. W USA na początku lat 30. oprócz banknotów było w obiegu kilkanaście monet. Oprócz monet centowych z brązu, przez srebrne 5 i 10-centówki, ćwierć dolarówki, półdolarówki, monety dolarowe, aż po 10 i 20 dolarówki ze złota. Na początku lat 30. nominały złotych monet miały ścisłe powiązanie ze złotem. Parytet złota do dolara został przyjęty w 1900 roku, kiedy to ustalono właśnie, że 20-dolarówka ma w sobie złoto o wartości 20 dolarów. Co ciekawe, banknoty, ale te o wyższych nominałach, również miały powiązanie ze złotem. Wszystkie banknoty od 10 dolarów w górę były emitowane w formie tzw. gold certificate. Banknoty te gwarantowały wymianę ich na fizyczne złoto. Na banknotach był napis $10 in gold coins payable to the hearer on demand, co w wolnym tłumaczeniu oznacza 10 dolarów w złotych monetach wypłacane na żądanie okaziciela. Jednym zdaniem, dolar miał ścisłe powiązanie ze złotem, aż do momentu zniesienia parytetu złota do dolara właśnie w latach 30. A zaczęło się to w 1929 roku, który to był rokiem rozpoczęcia wielkiego kryzysu w USA. Dzień, który to wszystko rozpoczął, 24 października 1929, znany jest jako Czarny Czwartek. Giełdy w USA natychmiastowo poleciały w dół. Ludzie w panice sprzedawali akcje. Panika ludzka była tak wielka, że ceny akcji praktycznie poleciały do zera. To rozpoczęło wielki kryzys na wiele lat. Zmieniło mentalność ludzi i pewnie w dużym stopniu doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Ale Jacek, nie idźmy na razie dalej. Zatrzymajmy się w roku 1933. To był bardzo ważny rok dla numizmatyki. W czasie wielkiego kryzysu utrzymanie powiązania dolara do złota było bardzo trudne. Rynkowa wartość uncji złota miała się nijak do ustalonej wartości 20 dolarów. Powstał czarny rynek handlu z złotem. Prezydent USA, Roosevelt, musiał podjąć ważną decyzję. Stało się to właśnie w roku 1933. Roosevelt wydał dekret o zakazie posiadania złota. I tutaj właśnie pojawia się bohaterka naszego dzisiejszego odcinka. Złota moneta
$20, zwana jako Double Eagle, podwójny orzeł. W 1933 roku wybito 450 000 tych $20, ale w wyniku właśnie dekretu Roosevelta nakazano wszystkie monety przetopić. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie 3 znane egzemplarze tego rocznika. 2 są w posiadaniu rządu USA, a 1 egzemplarz w rękach prywatnego kolekcjonera. Egzemplarz ten w 2002 roku został sprzedany na aukcji w Londynie Sotheby's za niebagatelną kwotę ponad $7,5 miliona. Nabywca chciał pozostać anonimowy. Co ciekawe, to w 2012 roku jedna z tych monet, będąca w posiadaniu rządu USA, aktualnie Muzeum Historii Amerykańskiej, była na wystawie w Polsce. Byłem na tej wystawie i chciałem pokazać Wam kilka zdjęć z tego wydarzenia. Wystawa odbyła się w 2012 roku w warszawskim Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego, tzw. królikarni. Ciekawe było to, że po wejściu na wystawę nic nie sugerowało, że w gablocie jest moneta o wartości kilku milionów dolarów. Zabezpieczenia na pewno były solidne, ale fakt jest taki, że nikt rozsądny nie zdecydowałby się na tego typu kradzież, bo tak medialna moneta i tak by była niesprzedawalna. Tutaj moneta w całej okazałości. Pięknie widać to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Monety USA są odwrotkami 180 stopni. Obserwowałem ludzi będących na wystawie i bardzo ciekawe było to, że przychodziły całe rodziny i różne pokolenia, zarówno osoby starsze, jak i rodziny z dziećmi. Każdy chciał zobaczyć monetę, o której w 2012 roku wszystkie media pisały i mówiły. A teraz obejrzyjmy wspólnie reportaż jednej z telewizji na temat tej monety. Jest to wydanie z 16 marca 2012 roku. Nie wygląda na tyle, ile jest warta. Tak, na pierwszy rzut oka. A jest warta $8 milionów. Amerykański Double Eagle z 1933 roku to najdroższa moneta świata. Tylko 2 dni można ją oglądać w Muzeum Rzeźby w Warszawie. Ta moneta to prawdziwa gwiazda rocka i legenda, bo przetrwała czas, kiedy z powodu wielkiego kryzysu w Ameryce przetopiono ponad 500 000 takich monet i na świecie zostało zaledwie kilka sztuk. Są 3 monety, 2 oficjalnie zachowane, natomiast jedna, która w tajemniczych okolicznościach znikła i przez prawie 70 lat była ścigana przez amerykański Secret Service, znalazła się w końcu w rękach prywatnych, została sprzedana na aukcji za prawie $8 milionów. Obecnie znane są jedynie 3 egzemplarze tej monety, ale w 1933 roku przed przetopieniem zostało uratowanych od 11 do 13 monet. W 2011 roku rząd USA odebrał 10 $20 Joan Lambert, córce Israela Sweeta, który, jak podejrzewał rząd USA, wyniósł $20 nielegalnie z mennicy filadelfijskiej przed ich zniszczeniem. Całą historię możecie przeczytać na Wikipedii. Link dajemy w opisie. Moneta Double Eagle, czyli podwójny orzeł, jest potoczną nazwą $20, ponieważ $10 były nazywane potocznie Eagle, czyli orzeł. I ludzie dla uproszczenia podwójny nominał nazywali Double Eagle. Uwaga na kopię tej monety. Rynek jest pełen kopii monety $20 z 1933 roku, które są złocone, dosyć kiepskiej jakości, ale są nawet złote, które są bardzo zbliżone do oryginału. Podobna moneta, która różni się tylko datą, np. z 1927 roku, sprzedała się na aukcji w 2018 za 5400 zł, czyli nieco ponad $1000. Poznaliście już najdroższą złotą monetę świata. A teraz to, co obiecaliśmy. Najdroższa moneta świata. A zapewne pamiętacie, o czym mówiliśmy w odcinku pod tytułem Co decyduje o wartości monety. Przypomnijmy, chodzi o 2 rzeczy. Stan zachowania i rzadkość występowania. Oznacza to, że im mniej danych monet oferowanych jest na sprzedaż na rynku, tym wyższą osiągają one cenę. W katalogach przy rubryce Wartość zobaczycie takie monety z oznaczeniem CA. Ten tajemniczy skrót można tłumaczyć jako cena amatorska, czyli taka cena, za jaką znajdzie się na daną monetę amator, lub inaczej cena aukcyjna.
czyli cena, jaką moneta osiąga na aukcji numizmatycznej. Bohaterka dzisiejszego odcinka dzierżyła palmę pierwszeństwa przez kilka lat, od kiedy została sprzedana na aukcji w 2002 roku za nieco ponad 7,5 miliona dolarów. Rekordzistką od 2013 roku jest srebrny dolar The Flowing Har Silver z 1794 roku, który został kupiony na aukcji za ponad 10 milionów dolarów. Co zdecydowało o takiej cenie, skoro tych monet zachowało się do dnia dzisiejszego około 130? Wysoką cenę osiągnęła też miedziana jednocentówka z 1943 roku. Jesteście ciekawi dlaczego? Napiszcie w komentarzu, czy chcecie usłyszeć o takich rekordach w kolejnych odcinkach. A może interesują Was rekordzistki z naszego rodzimego podwórka. Polskie monety może nie wypadają aż tak spektakularnie, ale również osiągają wysokie ceny na aukcjach. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jednocześnie zapraszamy już na kolejny. Do zobaczenia! Cześć! Poznaliście już najdroższą złotą monetę świata. A teraz to, co obiecaliśmy. No, znowu to powiedziałem? Znowu to powiedziałem. Jeszcze raz. Za wolno mi teleprompter idzie.